Dzień dobry. Raz. Chciałbym przedstawić Prashanta Trivedi, w skrócie Trivedi. Jest, można powiedzieć, jest to bardzo ciekawy człowiek, znawca Ved, ale też astrologii wedyjskiej, można powiedzieć mistrz astrologii dziś i jest to autor wielu książek, które można zdobyć, kupić na Amazon czy gdzieś w księgarniach, które opisują wiele zagadnień życia, ale głównie tłumaczy jakby o co tak naprawdę chodzi w wiedzy wedyjskiej i z czym ona jest połączona, z czym nie jest połączona. Akurat Prashant zainspirował mnie dlatego, że jako jedna z niewielu osób odcinała się od hinduizmu i mi się to właśnie spodobało, że nie łączył religii z Wedami i jakoś tak nawiązaliśmy współpracę, także postanowił przyjechać tutaj, bo poczuł niesamowitą energię wśród Polaków, sprawdzając, na moją prośbę, sprawdzając konstelację wedyjską, tak zwaną nakszatrę, która wyznaczana jest dla każdego kraju, nie tylko dla każdego znaku człowieka, ale też dla danego kraju. No i to nas tutaj pojawił się taki pewny obraz naszego kraju, dlaczego akurat ta nazwa zaczyna się na przedrostek po, czyli nakshatra, która nazywa się Uttara Falguni, którą Prasz wyznaczył, jest pomiędzy lwem a panną. I taki też właśnie znajduje, takie też energie Prasz znajduje u nas w Polsce. Także zaraz będzie właśnie Prasz tutaj mówił swoje doświadczenia. Wczoraj przyleciał, pojechaliśmy do Krakowa i oddaję mu głos. Ja będę po prostu tłumaczył i to, co będzie niejasne, to będziemy jakoś wymieniać. Także Prasz, you can start. I couldn't understand a single word he said. My Polish is not very good at all, like so I can't. So I would like to apologize to you that I can't be understanding or speaking anything Polish. So I'll try. I'd like to say that all of you to me are like ludzi wiedza, people of the Vedas. Czyli Prasz wita wszystkich ludzi wiedzy i tak by chciał dzisiaj Państwa nazywać ludzie wiedzy, bo tutaj my mamy wspólne korzenie, także Wedy i ludzie i słowo wiedza po polsku i Weda, także widzi to połączenie. Mówił wcześniej, że nie zrozumiał, co ja powiedziałem, ale wiedział, że przedstawiłem go. Wherever, I've been here only 24 hours. And in this 24 hours, what I've seen around Poland from Krakow is that wherever I see any kind of words like ziv, which is same as Shiv in the Vedic, most of the words in Polish language seem to have Sanskrit root. So the root of all the Polish language seems to lie in Sanskrit and the Dravidic languages, so which tells me that this was like everywhere else on earth, a Vedic culture. When you peel back the roots, 1,000 years, 2,000 years, 3,000 years back, the farther you go, the deeper you go, you'll find that Poland was a Vedic land. Prasz zobaczył bardzo dużo podobieństw w sanskrycie, którym się też posługuje, jest znawcą tego języka. Także byliśmy wczoraj w Krakowie na Wawelu. Chcieliśmy wejść do kaplicy Gierona, żeby poczuł ten czakram. Nie wpuszczono nas tam, ale opowiedziałem mu historię po prostu tego miejsca, że wielu tych premierów hinduskich przybywało w to miejsce, gdy wizytowali nasz kraj. Także poczuł tam jakąś energię, mówił, że jest to jakby energia stłamszona, przyblokowana, coś się tam dzieje w tym miejscu, ale na pewno ją poczuł i powiedział też, że bo tam była historia o Shiwie, która jest powiązana z czakramem wawelskim. W języku polskim był przez Shiv, w sanskrycie Shiv, czyli Shiva, czyli ma to coś z tym wspólnego. I don't know what he said, but there is even the number system here, like the 1, 2, 3, 4, 5 is when say way 5 pinch, Pięć. pinch, which is same as pancham.
which is like 5 in Sanskrit. Yeah. So like even the alphabet system, everything points to like a Vedic root. And what they call pagan, like the term which is pagan, which is used for pre-Christian things, all pagan things are basically Vedic things. And the quicker people realize that, the more empowering it will be in their consciousness for them to understand what the roots are. And when you get to the root, you get to the full holistic picture of everything, rather than getting to little points here and there, one little point here, one little point there. Yeah. So that is what my message is to the Polish people, that if they go back into the past, and which they are doing right now, like he was telling me, Gregors is telling me that a lot of people are doing a lot of research into the Polish texts in the what has been happening out here. And from what I see, they are getting to those points where they are getting to the ancient symbols, the ancient like runic symbols, and all those are basically Vedic symbols only. And so in that, people can find all of the thing in one place. So this awareness which is happening right now, which all these people gathering here in Poland for this kind of alternative meeting, it should definitely lead to that kind of awareness and consciousness, which is like a Vedic consciousness. Prasz tutaj mówił wcześniej, że liczba w sumie w sanskrycie od 1 do 10, czyli ekka, dwie, trini, czwari, pancia, 6, sapta, achta, neva, diesia, brzmi po prostu bardzo podobnie do naszego języka. I im bardziej będziemy odkopywać historię i układać puzzle, dokopiemy się do jednej wspólnej światowej wiedzy wedyjskiej lub po prostu wiedzy. I tutaj mówi, że no tutaj nie można wskazać, z której strony ta Wedy przyszły, skąd. Po prostu były na całym świecie. Mieliśmy jedne wspólne korzenie i wspólną wiedzę, którą zatraciliśmy i doszło do podziałów po prostu i warto też nie szukać w tym sensie, że to przyszło ze wschodu czy z zachodu, po prostu było wszędzie. Także tutaj widzi to te wspólne korzenie i widzi też bardzo szybko rosnącą świadomość w Polsce i nie tylko. I twierdzi też, że właśnie na kszatrach, która została dla Polski wyznaczona, nie dzieje się to przypadkowo i że stąd z Polski wyjdzie ta iskra, która będzie szerzyć wiedzę na całą Europę i cały świat. This particular time we are in, time and space, and it's a very special time because consciousness is rising very fast. It's gaining very fast. Everything is happening very fast, and Polish people should not be left behind in this thing because of language or some such barrier, because if like Polish people only know Polish, then if they don't know some like English or Sanskrit or those kind of languages, and they can't keep up with what changes which are happening in consciousness and the information which is flowing very fast right now. Yeah, it's happening very, very fast. So people have to wake up quickly. And I think in Poland, there is potential for this kind of awakening to happen in a very fast and any very big way, because Polish... Yeah, yes, and like this festival is for that, and the thing is that Polish people are hardworking people, right? Yeah. So whatever hard work is required in that can be done by those people. And the energy of this land, why it's called Poland, is because it's closer to the North Pole, which is once you go to the sea and then you start taking a boat, you will go to the North Pole. Okay, so which is connected to the axis. So everything has an axis. Our planet has an axis. We have an axis in our body. So to center around that axis is the most important thing. And the Vedic knowledge gives you that centering and axis, which allows you to center yourself and get clarity on any subject, on anything or any knowledge around the like whole cosmos, okay, which is called cosmic harmony. So cosmic harmony will only happen if people come around the axis, the central core universal multiversal truth and facts. And we can do that starting here, yes. Yeah, so Uttara Falguni, it has connected some, znaczy konstelacja Uttara Falguni ma przypisaną przedrostki. W Indiach jest to bardzo popularne, kiedy rodzi się dziecko, nazywa się go przedrostkiem, która się zaczyna od nakszatry danej, czyli przykładowo Uttara Falguni ma Pi,
i po, czyli tutaj pasuje jakby do Polski. I to też świadczy, że ten tandem idzie w górę na północ, czyli przechodzi przez kraje skandynawskie. Tam Prasz twierdzi też, że ta wiedza nordycka jest po prostu jakby wspólną częścią czy naszej wspólnej wiedzy i możemy to łączyć i tam też odkryjemy wiele wspólnych cech, dlatego że autora Falgunii przecina właśnie Skandynawię i idzie wzdłuż przez Czechy, Węgry na południe, czyli to jest i wskazuje tutaj to, że ta nazwa Harmonia Kosmosu też nie wzięła się przez przypadkiem, dlatego że harmonia właśnie wskazuje na autorę Falgunii, czyli tą oś, która przebiega, jest wypośrodkowana, czyli jakby skupia w sobie ludzi z różnych środowisk w jednym celu, a Wedy właśnie mówią, co Prasz bardzo często podkreśla, że środek jest najważniejszy, czyli ten przedrostek med, żeby wypośrodkować swoje myśli i energię. Another thing about Poland, like as Gregor's informed me, and I've learned that people here have been under the Christian rule for so long. Then there was communism. Then there was this. Like there has been some kind of oppression happening in this land on this people for a long time now. So then people obviously lose their confidence after when so much of oppression takes place for so long. So the thing is that in this moment, the people who have been like misguided and by religion, like which is all nonsense anyways, different religions, they were just sort of a cage to keep people trapped here. And when people were under this kind of mind programming for so long from these religions, then they have to understand that Vedic is not a religion, okay? It is a actual cosmic way of life based on principles of nature, actual principles of nature, and actual natural laws. It's nothing to do with any religion whatsoever, and people should understand that Vedic is not Hinduism. Hinduism has nothing to do with Vedic, okay? It is a 180-degree opposite, actually. Yeah. But as a whole, people should not get trapped by that thing as well. Like people should go to the root knowledge, core knowledge, and stick to that, because a lot of that has been perverted over thousands of years. The thing is that India did not have so much of oppression as the Polish, but they still had the Mughal attack and then the British rule, and so they also have had like problems in maintaining Vedic knowledge in a pure form. So people have to understand that the Vedic knowledge is all over Earth, was Vedic at one point. It was not just Poland or India or somewhere else. All over Earth, whether it's Egypt, Middle East, everywhere was Vedic. Okay, from Cambodia to Bali, which was called Cambodge, to Bali, to Afghanistan, to everywhere. And people should not think that whether the knowledge went from Poland to India or India to Poland. It's not like that. It was all over the earth. Yeah. So people have to treat that with that same understanding that it's not a religion, okay? And people should not, it is actually a real scientific thing. And so people have to see that it's not a religion, okay? Because enough of the religion, the new thing which is coming will be based on actual knowledge, not belief. Jest. Także tutaj Prasz podkreśla wielokrotnie, że Wedy to nie religia i nie ma z tym nic wspólnego, jest to po prostu nauka, która kiedyś była wspólna dla nas wszystkich i na całym świecie była dostępna. Oczywiście z biegiem czasu różne rzeczy się wydarzały, no i to gdzieś zanikało, także wcześniej wspomniał, bo zapomniałem podać, że poganie to mówił, że jest to bardzo wspólna nazwa dla wszystkich ludzi czy społeczności, które określane są jako te, które nie wierzą w daną religię, a tak kiedyś właśnie było, że po prostu była wiedza i na tym się opierano, czyli wierzono w jakieś podstawy, które są zgodne z życiem według cykli przyrody i ludzie wierzyli w to, że życie zgodnie z tymi cyklami pomoże im przetrwać. Także, że jest to wiedza bardzo przydatna i wyjaśniająca wiele aspektów. Zobaczcie, tak samo Surya, słońce, Surya w sanskrycie. Surya, słońce, Surya, słońce. Bardzo podobne, nie? Very nice. Yes.
Yes, it's informal chat. If anybody wants to say something, they can say it, yeah. Praż jeszcze powiedział, że dowiedział się też, bo nie wiedział tego, że Polska tak naprawdę jest uciskana już od 1000 lat ponad, bo ludzie troszeczkę są zaprogramowani tą historią, tym uciskiem różnych, jeśli nie wiary, to różne po prostu systemy polityczne i to widzi teraz też wśród Polaków, ale widzi też niesamowitą rzecz, jak ta świadomość wzrasta. I widzi też, powiedział mi wczoraj, że to, że akurat Polacy zarabiają najmniej w Unii Europejskiej i że tutaj wszystko jest wyprzedawane, to i zmuszani są Polacy jakby do wyjazdu lub do tego, że jeśli już zostają w Polsce, to pracują 2-4 razy dłużej, to tylko po to, żeby właśnie czasami nie zapoczątkowali jakiegoś ruchu, od którego się wszystko zacznie, bo w takich krajach, jak mówił Prasz, Niemcy czy Wielka Brytania, oni mogą zarabiać, bo ktoś wie o tym, że oni niczego nie zaczną, prawda? It's that time in the Matrix, you know, the movie Matrix, when you this is the time right now where people have to either take the blue pill or the red pill. Okay, so this is the time where people have to make the choice. They have to decide whether they want to take the blue pill or the red pill. Okay, this is this moment. Okay. Prasz mówi, że teraz jest taki moment jak w filmie Matrix, że mamy do wyboru albo wybierzemy niebieską pigułkę albo czerwoną pigułkę, czyli albo wybieramy prawdę, albo życie po prostu w iluzji. Co komu pasuje, to wybiera. The thing is that what has happened with the old religions, you know, like when Christianity was there and people were getting bored of Christianity because it was not giving any answers, then the same people brought in science, you know, for 400 years, and people were looking for some kind of answers in science, but the science did not give any answers either. So by 1960s, they started the thing called New Age, okay, because some people were always searching and seeking for the truth, and the New Age was given, but New Age was another distraction. It was not going to give any answers either, okay, because these are all distractions which are brought on one after the other to confuse people, to confound people, to not give them the real knowledge. That's why I find the Vedic thing has been very, very hidden from most of the masses and most of the media and most of the things in the world. And even when it is presented, it's presented in a perverted, polluted, convoluted form, which is not what Vedic actually is. Like they have turned yoga into yoga, and yoga is just whatever, it's just exercise. It's nothing to do with real Vedic thing or knowledge. And so whatever people think of Vedic is very limited, and it doesn't cover what the extent the cosmology is not there. Nothing is there, nothing which is actual real knowledge, how to live your life, you know, basically as a human being on earth. Basically what everyone should be wanting to learn first, how to use this human body, what to do here, how to do anything, how to get out of this matrix or anything. All of that knowledge lies within the Vedic knowledge, but people have to start understanding that this has been hidden purposely from them through these religions, and science to me is also a religion, which, you know, you have to believe things. They say like sun has nuclear fusion, you have to believe, because you can't go and check in the sun whether it has nuclear fusion or not. You know, whatever they say, you have to believe, yeah. Let me explain. Tutaj poruszył sytuację, że dane nam jest z góry, przez kogoś nadawana jest jakaś wiedza typu religia, która zajmuje ludzi, ludzie po prostu przez długi okres czasu tym się zajmują, potem dostają 400 lat jakiejś nauki, która również niczego nie rozwiązuje, nie pomaga jej w niczym. Potem dostają w latach 60. New Age, które zawsze jest jakaś luka i zawsze ktoś stara się wypełnić tą lukę jakimiś systemami, ale te systemy do niczego nie doprowadzają, nie mają nic wspólnego z Vedą, z prawdziwą wiedzą. I taka już jest natura ludzka, że jeśli pojawia się luka, to oni wcześniej, ktoś, kto kontroluje jakąś dawki, po prostu co ludzie mają wiedzieć lub co mają nie wiedzieć, po prostu zawsze wypełniają czymś, co i tak ludzie nie mogą zweryfikować, w przeciwieństwie do wiedzy zapisanych w Vedach, kiedy mogą tutaj praktycznie w 100% wykorzystać w swoim życiu. Yeah. Another thing I've noticed in Poland is that like things seem very oppressive out here, in the sense that you know, the prices are very high of the goods, but the income is not so much. You know, and Polish people are sort of under economic like cosh of sorts,
And there is a general attempt to do that, and that is, to me, and from my perspective, is only happening because then there are some things which fear that if people wake up here, that they can do more damage or they can make more of a change. So that's why the oppression which people in Poland feel, and in general over the last, like in 40-50 years and current last 10-15 years as well. Prasz jest bardzo krótko w Polsce, ale pytał mnie, przeliczał sobie te ceny, jakie tu są, tak z ciekawości, bo też podróżuje po całym świecie i zdziwiło go to, że wszystko jest strasznie drogie i w supermarketach ceny są droższe niż w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. A się pytał, ile Polacy zarabiają. Ja mówię, że 1200 zł to jest tam minimum. W Unii Europejskiej 1200 euro jest minimum. No a i tak jest wszystko droższe i on mówi, że ten system opresji nie bez powodu się pojawia w Polsce, żeby tutaj nic nie było, żadnego, jakby można powiedzieć, żeby ludzie nie mieli więcej czasu, bo od razu prawdopodobnie doprowadziliby do jakiejś rewolucji, która by się rozcięła na całą Europę lub cały świat. I dlatego każdy element opresji jest dla kogoś ważny, żeby po prostu utrzymać tutaj w permanentnej pracy i żeby ludzie czy rodziny, które tu mieszkają, nie miały czasu na nic praktycznie. I Prasz zauważył to, bo też widział, że od 25 maja, jak starał się o wizę tutaj wjazdową do Polski, na oficjalne zaproszenie, Janusz tutaj Zagórski też potwierdzał, bo to ambasada to przeciągała. No i byliśmy, znaczy ja już myślałem, że nie dostanie tej wizy i poprosiłem po prostu na Facebooku znajomych, którzy napisali prośbę i chyba setki maili poszły do konsulatu w Londynie i 10 godzin później wiza była już dla Prasza gotowa. And I personally feel that the confidence to break out of this thing for the Polish people will come from actually going to the Vedic root things, or which is their whole actual root. So when you can get in touch with your roots, and then you get the confidence to deal with the oppression and overthrow the system which has been put on top of you, like unnecessary system, which is not doing any good for your being, your body, your spirit, your evolution, your ascension, on any which way, on any mental, physical, or any spiritual level. You're not getting anything good until you start doing the correct things as per the Vedic thing, which is the ancient way. And then you get the confidence to get over anything which is put on top of you from the, any kind of nonsense which is put on top of you from the so-called matrix right now. Prasz podkreśla tutaj, że są pewne zasady zapisane w Wedach, żeby żyć zgodnie z tymi zasadami. One spowodują, że człowiek stanie się bardzo pewny siebie i wtedy wszystko jeszcze bardziej przyspieszy i ta świadomość właśnie tej wiedzy spowoduje pewność do tych zmian i to wszystko pomoże po prostu przekształcić się to na jakby lepszy system, który dzisiaj widać, że coś się zaczyna, ale jeszcze to widać po prostu tą opresję systemu. And Gregor has been telling me about here that people are rediscovering all the centers and the sacred centers which are in the land here at different parts of which were all hidden away by the church. And we visited one of them in Krakow in the yesterday, and there was immediately a response, natural response to that, and which means the centers and are alive, and the energy on the land is alive if people utilize it properly. And then after that, the connection with nature, the connection with Vedic will automatically happen because nature and Vedic are absolutely connected things. Proszę, powtarza tutaj, że brakuje nam tylko zrozumienia natury, bo Prasz twierdzi, że natura jest świadoma też naszej świadomości, czyli jeśli my nie znamy natury, to ona z nami nie koresponduje i pasowałoby poszerzyć właśnie tą wiedzę. Kiedy wczoraj był w Krakowie i poczuł siłę tego czakramu wawelskiego, ludzie żyją tam i jakby nie są świadomi tej energii i to jest właśnie brak tej świadomości, jakby też przeszkadza, żeby to wszystko się zmieniło i żeby przebudzić tą pozytywną energię.
And I'm surprised that some people are still sitting here, and it's a good sign that some people are still sitting here and not everyone has run away already or gotten bored and completely run away already. And some people are still sitting here and listening. It's quite a good sign, yeah. Także to jest, mówi dobry sygnał, że Państwo nie odeszli, jak mówi o tych rzeczach, ale nie, no, to ja już mu tu tłumaczyłem, że to środowisko jest bardzo otwarte i mają otwarte umysły, dlatego też on zdecydował, że przyjedzie tutaj i będzie chciał wrócić za rok. Także jeśli Państwo będą mieć, czy mają jakieś pytania do Prashanta, to bardzo chętnie można mu zadać i odpowie, jeśli coś takiego jest. Aha. What was the reason why the people lose this knowledge from Veda? The thing is that the Vedic knowledge was always transmitted orally. Okay, it was not written down. Okay, so whenever something is transmitted orally, you need a tradition where it is passed on to the next generation all the time. You know, and if any distortion happens, and if any kind of invasion happens, and then invaders come and take things and change things, then the line is broken, and you don't have written records then. And like in what is now called India, that land which was called Bharat before, there were some texts which were written by a being called Ved Vyas 5,000 years ago, which were put into writing, which preserved the Vedic knowledge, which as it exists now in the world. And so that was the only reason in other parts it couldn't be preserved, because it was not put down into text very long ago, which is like 5,000 years ago. Yeah. Prasz mówi, że teraz już może się to okazać dziwne, ale zawsze było tak, że Wedy były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, ze względu na to, że ojciec, który przekazywał swojej rodzinie, synowi czy córce wiedzę, wiedział, że przekaże dalej, dlatego że jest to po prostu, tak już jest w rodzinie, że ojciec czy matka jest tym autorytetem, czy dziadek i babcia, że dziecko usłyszy tą informację, przeniesie dalej i przekaże, jakby będzie miał wewnętrzne poczucie, że tą wiedzę trzeba przekazać dalej. Ale nadchodziła Kali Yuga i ktoś wpadł na pomysł, żeby część Ved spisać, że po prostu, że coś może się stać niedobrego, że ludzie stracą całkowicie tą wiedzę i Vedy zostały spisane, ale to też nie jest wiedza w pełni zawarta w tych księgach i dlatego przez różne kataklizmy i sytuacje, zmiany geopolityczne na Ziemi doszło do tego, że utraciliśmy to, trafiając akurat na okres, który jest charakterystyczny Kali Yuga, gdzie dostęp do wiedzy jest tylko do 20%, choć Prasz twierdzi, że już się skończył i zaczynamy nową erę, ale nie jest to tak od razu, wiadomo, musi troszeczkę czasu minąć, ale świadomość rośnie i on jest tego pewien. Jeszcze jakieś pytanka? Prash, the question is, what do you mean that the pollen is between a lion and a Virgo, Uttara Falguni? Okay, it's a more technical question. Okay, so the thing is that this particular constellation, which is called Uttara Falguni, it lies in Leo, the sign of Leo, and Virgo both. Okay, so whatever I've noticed of the Polish people up till now, so they have like a lion and kind of pride and their Virgoical way of functioning. Okay, so that is their thing, which is, you know, that was a symbol, an ancient symbol of, you know, the goddess riding a lion. You know, like a goddess riding a lion, which was an ancient symbol even in Egypt or Middle East or India or everywhere you will find that. And that was the Sphinx as well, which is half lion, half maiden. So I think that is the ruling energy of Poland. Okay, so that is the connection between Uttara Falguni and Leo and Virgo, which applies to the Polish people. Yes. Nakshatra się, wedyjska astrologia charakteryzuje się tym, że jest to zawężane, czyli jeśli coś stoi na granicy lwa i panny, to się konkretnie to nazywa, prawda? U nas to jest albo lew, albo panna, a w Wedach jest po prostu konkretnie to nazwane, czyli
tutaj akurat procentowo znak panny przeważa. Lwa jest 30, na 70% panny, 30% lwa, czyli Uttara Falguni, oczywiście opis tej konstelacji jest bardzo obszerny, ale ma te cechy. Polska mówi, że ma te cechy, czyli ta konstelacja ma przedrostek pi i po, czyli tutaj mamy po. Uttara w sanskrycie też znaczy północ, ale też znaczy coś, co nastąpiło po, czyli tutaj ta nazwa, ja właśnie rozmawiałem dłuższy temat na temat tej konstelacji, wygląda na to, że coś było przed, coś było dużego i teraz jest nazwa, jest to po tym, czyli jest nazwa po. To podobnie właśnie jak ja bym tutaj przyrównał do Moses, czyli Mojżesz, w egipskim znaczy skądś pochodzi, tylko nikt nie wie skąd, prawda, czyli jak jest Tutmozis, czyli pochodzi z danej miejscowości, a tutaj jest nazwa po, tylko nie wiadomo po czym. Także to jest moja interpretacja po rozmowie właśnie z Prashem. And another name, Lekistan, you know, the older name of Poland, Lekistan, which is to me the same as Levstan, which Lev is lion, right? Like Lev in Russian and Polish is lion, okay? So the Stan means land of the lion, you know, that is the Poland's older name, like, which is the same energy, like. Brat się zaciekawił poprzednimi nazwami i Polaków. Ja tutaj mówiłem o Lechistanie, mówiłem o Scytach, Wandalach, Alanach, Wenetach. Opowiadałem mu to wszystko. Także tutaj twierdzi, że wygląda na to, jeśli jest Uttara Falguni, to wcześniej na pewno było coś dużego. A teraz to, co my mamy, to jesteśmy po tym wszystkim i ta nazwa po nie tylko znaczy pol, czyli północ, czy biegun, ale znaczy, że jest to jakiś stan po czymś większym po prostu, czy jakiś stan przejściowy jakby. Proszę. Czy jest jakaś książka albo e-book, gdzie ja mogę poczytać pełną wersję tych Ved? Żeby to utrwalić tą wiadomość. The question is where we can read this information about Vedas. All the Vedic texts are under one banner called, the person is called Vedvyas, Vedvyas, you know, and all the Vedic texts you can read under the title Vedvyas online, anywhere, okay? And I have an introductory text, a book called Peace Gita, okay, which you can go through first before you read those texts so that you can understand them better. To jest ostatnia książka Prasha, Peace Gita, i tam wyjaśnione są Vedy troszeczkę w prostszy sposób, ale tak jak Prash powiedział, jest strona internetowa Vedas, tylko że tam jest wersja angielskiej, ale polskie wersje, polskie tłumaczenia też są. Można znaleźć. No to, tak. Także co ciekawe, tutaj Prash zauważył, że Polacy są bardzo pracowici, to są te energie, twierdzi panny Virgo, podchodzą inaczej do wszystkiego. No i też energię lwa, czyli uśpione energie, takie można powiedzieć mocy. I dana nakshatra, czyli Uttara Falguni, charakteryzuje się tym, że jest pracowita, że jest inteligentna, bo Merkury właśnie zarządza tą konstelacją, czyli tutaj daje tą inteligencję, wiedzę, poznanie, oraz lew, który jest odpowiedzialny za geny i historię, czyli energia lwa, czyli poszukiwania, odkrywanie i ta chęć właśnie dowiedzenia się, kim jesteśmy, to jest cecha lwa, bo on akurat w astrologii jest związany z genami, z genetyką. And I would like to talk about the three, you know, why three is important, because the Trinity, which was taken over in Christianity as the, you know, that they used the Trinity, which was Brahma, Vishnu, Shiv in the Vedic thing, which was originally there, and because the Veds are also three, okay, so was like we can call it Trivedza in Polish, Trivedza. So that tri-energy was later used, you know, for the number 3, 6, 9, which are separate numbers which stand out from the other numbers, which Tesla and other people came to know, and which was used for making any kind of like sacred geometry and other
things in the last 30, 40 years and even 100 years, yes. Prasz podkreśla tą, czyli Trivedi, jego nazwisko Trivedi wiąże się właśnie z tą trójcą, która się wszędzie pojawia, ale też z liczbą 3, od której się wszystko zaczyna, a która przechodzi w 3, 6, 9, czyli liczba, tajemnicza układ liczbowy, gdzie Tesla twierdził, że kto pozna tajemnicę tego układu, ten rozwiąże zagadkę perpetuum mobile. And the question is, what race to set the Slavic people, to make Slavic people, or where the Slavic people come from, do you think? The thing is that there's no one race which they come from, because there are different tribes which intermingle, you know, like Veneti, then Alans, and different tribes, and they interbreed. Okay, when the different tribes interbreed, they produce different people. Different names. So, and then you took them name together, then became Vandals, isn't it? They were called Vandals, and then it was called vandalism because they were attacking the Romans, like Rome. So whosoever is attacking something which is attacking them is always considered nuisance. So now the name vandalism has been associated with nuisance ever since. And barbarian. Yeah, which is a very good thing. I mean, being vandal is good when the system is bad and oppressive. Being a vandal is the best thing. Yeah. So, właśnie tutaj mówi śmieszną rzecz, Prasz, że jeśli się atakuje coś, co jest niedobre, to w naszych oczach jest to dobre, ale dla tego kogoś było to niedobre, dlatego uświadomił światu, że wandalowie to są ci, co niszczą, czy barbarzyńcy po prostu to są ci, co niszczą, a tak naprawdę jest odwrotnie. Także nie ma tutaj jakiejś odpowiedzi, ktoś stworzył, po prostu powiedział Prasz, że w czasie różne nazwy się zmieniały, Słowian, czyli Alanów, Wandalów, Wenetów, Scytów. Wcześniej też wspomniał, że Indie się nazywały Bahr, czyli mamy tutaj wspólne korzenie, bo Filistyni, genetyka pokazuje, że tutaj mają haplogrupę R1A, czyli taką jaką my mamy. No i to też, oni też byli nazywani ludzie Morza Bahr, czyli tutaj jest ta nazwa wcześniejsza Indii Bahr, jeszcze Pakistan miał wcześniejszą nazwę Arya i później Bahr, także było wiele wspólnych nazw, a skąd się wywodzą, no to tutaj jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kto stworzył Słowian. To może po programie powiem. To teraz. Proszę. Co do nazwy jakby Polach, kiedyś na Lechitów mówiono Lachy, tak? Czyli Polak pochodzi od Polach, czyli Polachach. Czy to się wtedy spina z tym, co mówił, że po to znaczy, że po czymś dużym, bo wtedy była duża Lechia, a teraz jest coś, co było po tym. Jest też taka wytłumaczenie takie. Ja nie chcę tutaj na 100% coś potwierdzać. Wiadomo tylko, że Uttara Falguni, ta konstelacja ma przypisane, tak wcześniej mówiłem, w Indiach rodzi się dziecko, to jest taka tradycja, że nadaje się imię zgodne z tymi przedrostkami, które są jakby przyporządkowane do jednej z 27 nakshatra, które dzielą się jakby na 4 stopnie, także jest ich bardzo dużo. A Uttara Falguni ma pi lub po, ale dodatkowo Uttara w sanskrycie znaczy północ, ale też znaczy dokładnie coś po czymś, prawda? Czyli coś po czymś nastąpiło. Czyli jeśli Alanowie weszli na nasze tereny i można powiedzieć, że Polanie, bo tak się mówi, że tutaj byli też Polanie, może chodziło po Alanach, przyszli po Alanach, to zostali Polanie w skrócie, prawda? Tak samo prawdopodobnie ta konstelacja oznacza coś jest, ten stan, który jest teraz, jest po czymś, ale musiał być to po czymś większym, dlatego że jakby wcześniej nic nie było, no to nie mogło być po, prawda? Także tutaj jest jednoznaczne to, że... And there's another thing I like to say is that people should not get confused about any calendars, you know, the Roman calendar or the calendar which is there. People should just look at the sky and see the constellations for themselves in the night, and then they can tell what is what and what is that. Like it is there in the sky for everyone to see. So there should be not any confusion where any planet is or where sun is, moon is or anything. Or the, Prasz tu podkreśla, żebyśmy nie dawali się nabrać na kalendarze i sami po prostu ta wiedza, te Wedy pomogą nam samemu wiedzieć, coś jest prawdą, czy coś jest nieprawdą, bo przykładowo znając nakshatra, znając tą wiedzę wedyjską,
Tak jak możecie zauważyć, 21 w dzień przesilenia 21 czerwca czy 22 zawsze powtarza się mniej więcej ta sama pogoda. Deszcz, chmury nadchodzą, troszeczkę wieje. To jest właśnie Arudra w Wedach opisana jako konstelacja burz i deszczu i ona właśnie występuje w czerwcu i to jest typowe, ona występuje od 6 bodajże czerwca do 5 lipca i wtedy Prasz podkreśla, popatrzcie na niebo, a będziecie wiedzieć jaka jest konstelacja i będziecie mogli przewidzieć pogodę, nie musicie opierać na kalendarzu, który jest błędny, błędnie poprzesuwane są chronologie i musimy wierzyć, że tak jest i stąd są te dezinformacje odnośnie zodiaku, czy 12, czy 13 zodiaków, czy znak Panny zaczyna się wtedy, czy wtedy. Another point in this is that the knowledge of the constellations was there in many mythologies, like the Greek mythology, the Norse mythology. The constellation knowledge was there, but it was incomplete. It's little tiny bits in the Greek system, in the Egyptian system, in the Nordic system. Tak. But the Vedic thing has a holistic, complete knowledge of the constellations in a proper way. So one should go for the root, core, holistic knowledge rather than picking up little parts from here and there. Tak, tutaj Prasz mówi, że wiedza rzymska i grecka wiedza to już były szczępy wiedzy, także to nie wszystko mogło się układać w całość. Przykładowo przesunięto nam kalendarz, który zaczyna się w styczniu. W marcu tak naprawdę zaczynało się 21 marca nowy rok, czyli wtedy co u nas Wielkanoc i Jarygody. To jest prawdziwy nowy rok, w całej Europie kiedyś tak było. I marzec, nazwa marzec została nazwana, to z łaciny powstaje od Marsa, jest związana właśnie z Marsem astrologicznym, ale nasza staropolska nazwa jest brzezień, a brzezień nie chodziło o to, że jest związany z brzozami, tylko jest związany z ciążą, bo brzemię, jak kobieta jest brzemienna, mówi się, kiedyś było, czy ktoś coś nosił, jakieś brzemię na sobie, chodziło o ciążę, a to jest konstelacja w Wedach nazywana Bharani, czyli Birit, Berw, narodziny i ona występuje ostatni tydzień marca do 1 kwietnia, czyli to wskazuje, że 1 kwietnia pęki zaczynają się rodzić i powstają kwiaty, czyli dlatego krytyka, kwiat, świat, kwiat to jest to sama etymologia słowa i to pochodzi właśnie też z Wed. I've got a question. No to tak, przeczytałam u pani Szady i chciałabym, żeby dowiedzieć się od źródła wiedzy o Atmanie. Upanishad. What is he talking? Upanishads? About Atman, do you know about Atman? Atman is just a Sanskrit word for self, which is you, your beings, just self. That's it. Yeah, and Upanishads are not Vedic texts. They are commentaries on the Vedic texts. They are not considered Vedic knowledge. Także tutaj namacalnie sami możemy sobie sprawdzić. Cofając się wstecz, odkryjemy, że ta wiedza jest wspólna, mimo że te kraje nasze leżą tak odległe, ale to, co Prasz wspomniał, że Indie się nazywały Bahr, to jest nazwa, która też jest powiązana z naszymi przodkami. Like this whole thing where you are on, this matrix, this place where you are on, it's like a game. Okay, it's like a computer game. This thing is like a game, the whole thing. And if you don't know the rules of the game, then you will always be in the dark, just groping in the dark. So the whole thing is like as above, so below. So the stars and the constellations are there to guide you in this game and to make you understand what the game is. Because if you don't understand the game, you will always be getting squashed and grinded in it, and you will not get to the next level. Prasz tutaj jakby w skrócie mówi, że żyjemy jakby w grze komputerowej, w której nie znamy zasad. Jeśli nie znamy zasad, cały czas będziemy krążyć i wracać w to samo miejsce i przerabiać to samo, ale znając zasady, czyli znając konstelację, poznamy, będziemy wiedzieć, co się dzieje w grze i przejdziemy na wyższy poziom i wyjdziemy z tego pierwszego. Ja myślę, że to by było na tyle, bo już chyba czas nam się skończył. Bardzo Państwu dziękujemy i może będzie okazja jeszcze kiedyś się spotkać. Yeah, thank you for the claps and everything. Like it's a surprising thing, yes.